Hej wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Odcinku, którego miało nie być, który nie myślałem, że kiedykolwiek będzie musiał być zrobiony. I no jest ciężko mi ogólnie nagrywać ten odcinek, to jest moje 7. podejście już. Ale myślę, że muszę Wam powiedzieć i przekazać i wytłumaczyć, co dalej, jak to teraz będzie wyglądało, co ulegnie niewątpliwie zmianom i ogólnie troszeczkę myślę, że zasługujecie, żeby wiedzieć, jak ten poniedziałek nieszczęsny wyglądał. Ale to zacznijmy może od tej najgorszej, najtrudniejszej części, czyli a propos poniedziałku. Więc w piątek już chyba, jeśli dobrze pamiętam, na karcie społeczności napisałem Wam, jaka jest wstępna diagnoza po USG i że w poniedziałek o 12:00 Puszek, nasz wierny, nasz największy chyba symbol na kanale, że będzie mieć operację, jakby, że będą go otwierać. Po prostu natną go i zobaczą, co się dzieje tam w tym jelicie, bo stwierdzili wstępnie guza, ale wiadomo, po USG pewności nigdy nie daje, więc trzeba było na własne oczy się przekonać. Początkowy termin miał być w ogóle po majówce. Na szczęście ubłagałem, żeby to było w poniedziałek, bo ja stwierdziłem, że jeśli to jest guz i to jeszcze prawdopodobnie szybko rosnący, to nie ma opcji, żeby czekać aż do po majówce, bo przecież Puszek męczyłby się, nie wiadomo, czy on by w ogóle przeżył. Teraz już wiem, że prawdopodobnie by przeżył. No ale co to by zmieniło, jeśli chodzi o przebieg tego wszystkiego? No i co? W piątek Puszek zaczął jeść. Wcześniej nic nie jadł przez cały tydzień. Więc no można powiedzieć, że mu się poprawiło. Trochę się stał żywszy. W sobotę to się jeszcze utrzymywało, w niedzielę natomiast znowu wszystko zaczęło się cofać. Więc no tym bardziej nie można było zwlekać z tym poniedziałkiem, bo po prostu no wiecie, przy każdej operacji u kota, u człowieka, u psa, królika i wszystko co tam jest ryzyko, że organizm jest zbyt słaby, by tą operację przeżyć, bo operacja jednak jest bardzo obciążająca. Więc ja w ten poniedziałek o tej 12:00 potwierdziłem, że oni chcieli to przesunąć na środę. Ja chciałem, żeby to było od razu w poniedziałek o tej 12:00, bo stwierdziłem, że Puszek jeszcze jest, powiedzmy, na tej fali poprawy. No to już silniejszy nie będzie. Zrobili mu USG, takie teoretycznie bardziej dokładne. Wyszło, że to co było tam w tym jelicie się zmniejszyło i trochę się przemieściło, lekko udrażniając jelito. No to wiecie, wszyscy już trochę żeśmy odetchnęli z ulgą. Tam napisałem chyba do rodziców, do cioci, do dziadków i w ogóle wszędzie, gdzie się dało. Owszem, wiadomo, no stresowałem się, bardzo się stresowałem, ale już jak powiedzieli, że prawdopodobnie, że już położyli go na tym stole operacyjnym, że mają dzwonić koło 15:00, jak kot będzie gotowy do odbioru. Już po tej operacji, no to już wiecie, kamień z serca naprawdę. I długo ta radość moja nie trwała, nas wszystkich, bo jakieś 20-30 minut później, jak wróciłem ledwo do domu, tak wiecie, trochę ten stres ze mnie zszedł z całego tygodnia. Telefon z tej kliniki weterynaryjnej, tak zanim odebrałem, taka szybka myśl była, a na pewno go już otworzyli i tylko chcą mi powiedzieć, co to tam faktycznie było, nie? No to no się zdziwiłem, znaczy powiedzieli mi co tam było,
Ale no to był wyrok. Pani się przedstawiła, że w sprawie Puszka, chciała potwierdzić, czy dobry numer. No dobrych wieści to nie miała, niestety. Już oprócz tego, że to był guz, bo była opcja, że to był po prostu kłaczek. U kotów się naprawdę to zdarza i kłaczek na USG jest w stanie łudząco przypominać guzę, bo też jest to czasami zbita masa, a Puszek dawno żadnych kłaczków nie wydalał, więc no była taka nadzieja trochę, że to kłaczek. No niestety nie dość, że to guz, to jeszcze to nie był jeden guz, tak jak można by pomyśleć, tylko to był chłoniak całego przewodu pokarmowego. I już wam tu trochę tłumaczę, o co z tym chodzi. Ja sam troszeczkę tak, no, wryty stałem i tylko słuchałem, co ona mi tam mówiła. Że to jest taki, można powiedzieć, nowotwór, pomijając to, że bardzo złośliwy, bardzo agresywny, to jeszcze na dodatek najbardziej rozlewny ze wszystkich tak naprawdę i ten, którego u kotów praktycznie już nie da się z tym nic nigdy zrobić, przez to, że kiedy on sobie już jest, nie daje żadnych objawów, cały ten czas, kiedy można coś zrobić, kiedy da się kota uratować. I taki chłoniak może sobie rosnąć 3 miesiące, zdarza się 5 miesięcy, gdzieś na świecie był przypadek, że rok bez objawów się rozwijał. No i wiadomo, no straszne. Tylko to jeszcze nie był koniec tych złych informacji, bo ja tego chłoniaka czytałem właściwie o nim pierwszy raz w piątek trochę, ale że tam jak zazwyczaj chłoniak się ogranicza do jelita, to zawsze się coś wykmini i jakoś tam da się kota poskładać, jeśli chłoniak jest tylko w jelicie, bo jelito jest dość łatwym operacyjnym narządem, który się dobrze jakby goi, w którym można wiele rzeczy naprawdę kombinować. No to jeszcze nie był taki całkiem koniec świata. No, koniec świata nastąpił później, bo okazało się, że ten chłoniak u Puszka jest w jelicie grubym, cienkim, już na węzłach chłonnych, że jest go tak dużo, że te jelita Puszka i cienkie i grube prawie w całości składają się z tkanki nowotworowej, która jeszcze na dodatek przybrała kolor zdrowej, normalnej tkanki. Dlatego na USG nie wyszło, że tego jest tak dużo. Że w ogóle prawie nic nie wyszło niepokojącego. Oprócz tego czegoś, co torowało jelito. A to jeszcze nie jest koniec niestety. Że tego nowotworu, tego chłoniaka jest tak dużo, że on jakby zrósł, że po prostu zrósł ze sobą jelito cienkie z grubym. Obległ praktycznie wszystko i prawdopodobnie te komórki nowotworowe ogólnie, no to już były wszędzie. W sensie wiecie, trzustka, nerki, płuca, może nawet już w mózgu był ten chłoniak, niestety. I niestety 40% około światowej populacji kotów, no takie są statystyki, w wieku 9-13 lat zapada na chłoniaka. No niestety Puszek no, był w tej kategorii wiekowej, bo Puszek miałby za około 3 miesiące 12 lat. No i niestety powiedziano mi też, że no nic się z tym nie da zrobić. No i wiadomo, i teraz decyzja trzeba było w miarę to jeszcze tego samego dnia podjąć. Czy zabrać Puszka do domu i żeby on przez kilka następnych tygodni, bo ogólnie chłoniak sam z siebie nie zabija, tylko konsekwencje jego obecności zabijają kota, bo kot po prostu umiera z głodu. I Puszek wegetowałby i umierał po prostu jak na głodówce. No to nie wchodziło w rachubę, absolutnie nie. No, powiedziałem tej pani, żeby zadzwoniła do mnie za jakieś, nie wiem, 2-3 godziny.
No i nie będę ukrywać, świat mi się po prostu rozsypał w jednej chwili tak naprawdę, jednym telefonem. Nie wiedziałem w ogóle, co ze sobą zrobić, co zrobić dalej. Jeszcze bolało mnie to, że wiecie, jeszcze wtedy, pół godziny temu, była serio nadzieja, że będzie dobrze. I wszyscy w to uwierzyliśmy. I jeszcze przed tym, jak zabrałem Puszka do lecznicy, to ja mu jeszcze mówiłem, że wiecie, że Puszek, że będzie wszystko dobrze, że operacja, że zrobię wszystko, żeby to do tej operacji doszło, że wrócisz dzisiaj zdrowy już do domu, że będziesz przechodzić proces rekonwalescencji. No niestety, Puszek wrócił do domu, ale no i nie w poniedziałek, i niezdrowy. No myślę, że nie będę tutaj jakoś mówić o tym, jaka była moja reakcja na to, bo to każdy się domyśli, zwłaszcza z tych osób, które trochę lepiej wiedzą, jaka była moja relacja z Puszkiem. Jaka właściwie dalej jest, tylko no już jednostronna, bo przecież Puszka nie ma. W tym momencie, jak wrzucam ten film, prawdopodobnie w piątek, no to minęły 4 dni od jego śmierci. Decyzja o eutanazji, słuchajcie, chociaż była bardzo trudna, bardzo bolesna, to była i tak najlepszą z możliwych opcji, bo przynajmniej ukróciłem cierpienie Puszkowi. No ale to nie zmienia niestety faktu, że no Puszka już z nami nie ma. Oj, no i cóż, ciężko jest teraz, bardzo jest mi ciężko. Zresztą wiecie, że ja w poniedziałek jeszcze dałem ogłoszenie, chyba w poniedziałek, że raczej koniec tutaj z kanałem, bo no, jakoś wiecie, no wszystko mi się po prostu rozsypało w jednym momencie. Ja też jestem ogólnie bardzo uczuciowy, jeśli chodzi o zwierzęta, a o koty to już w ogóle, a o Puszka to jeszcze w ogóle bardziej. No i cóż, no. Będzie mnie to na pewno bolało do końca życia. Na pewno też to, że przeoczyłem wczesne objawy, kiedy był ostatni dzwonek, żeby dało się coś zrobić. Czuję się trochę winny z tego powodu, że zignorowałem te wczesne objawy. To był taki ostatni dzwonek, żeby Puszkowi pomóc. I to tak pomóc, żeby to się skończyło dobrze. No i generalnie to się działo w poniedziałek. No i potem skutki tego wtorek, środa, czwartek, piątek, no i teraz tak do końca życia. Wczoraj, w sensie w czwartek, odebraliśmy z krematorium Puszka, wiadomo, prochy Puszka, bo ja też uznałem, że Puszek był bardzo wyjątkowym kotem i drugiego takiego nigdy bym nie znalazł i że on nie zasłużył na jakąś zbiorową mogiłę z innymi zwierzętami, czy tam na jakąś utylizację. No i też chciałem, żeby chociaż w ten sposób Puszek wrócił do domu, bo tyle, uważam, byłem mu winien. Tak samo jak przy eutanazji byłem do końca, nawet przy tym ostatnim jakby zastrzyku, tym już kończącym jego cierpienie. Teoretycznie zgodnie z prawem nie mogłem, ale byłem. Nie chciałem, żeby zasypiał sam. Tak samo nie chciałem zabierać transporterka, tylko pozwoliłem mu zasnąć jakby w jego rzeczach, w jego zapachu. Nie wiem, czy to mu może jakoś pomogło, mam nadzieję, że tak. No i niestety w ten sposób historia, słuchajcie, największego kota w moim życiu, najbliższego mi przyjaciela dobiegła końca. Bardzo niespodziewanie. Ktoś by powiedział, o ile ktoś tego w ogóle słucha, że szybko, ale
prawda jest właśnie inna, że nie szybko. Bo tak jak już mówiłem, ten chłoniak rozwijał się od miesięcy. Od co najmniej 3 miesięcy rósł i niszczył powoli wszystko. Tylko właśnie to, że nie było że nie ma żadnych objawów. I wydaje się, że to tak się stało nagle, znaczy to się teoretycznie stało nagle, nie? Ale sam chłoniak był już od bardzo, bardzo długiego czasu. Niestety. I teraz przejdźmy może do tej drugiej części, czyli co dalej teraz? No więc słuchajcie. Mi będzie bardzo ciężko dalej prowadzić kanał. Wiecie, nagrywając każdy film będę mieć, zresztą jak teraz ciągle w głowie, że nie ma już puszka i że przychodzę do domu i dom stoi pusty, nawet bardzo pusty, to myślę, że doszedłem do pewnego wniosku, że dla kogoś wydaje się to głupie, ale bo to był teoretycznie tylko kot, a to był dla mnie Puszek był czymś więcej, kimś więcej. Zawsze tak było, jest i pozostanie, że Puszek nam wszystkim zostawił ogromną spuściznę i trzeba będzie kontynuować to, co on po sobie zostawił. Wszystkie te rzeczy, które zostały niedokończone, będą dokończone i będą rozwijane. Też była wielkie zastanowienie się, co ogólnie z PVZ Plus teraz, bo tam to jest jednak seria fabularna, jakby nie patrzeć, może słabej jakości, ale seria fabularna dalej, że tam przecież Puszek jest, żyje, czy choćby na Inkspiret opowieści Puszka, czy tam przygody Puszka, jak kto woli. I nie mam zamiaru fabularnie Puszka jakoś skreślać, chociaż będzie trudno jakby kontynuować, choćby jakieś dalsze, rozwijać ten świat fabularny, patrząc na to, że Puszek w prawdziwym świecie niestety go nie ma, ale myślę, że Puszek nie chciałby, żeby teraz nagle praktycznie jeszcze nie dość, że życie to tutaj wywróciło się do góry nogami, to jeszcze teraz na kanale robić wielki szaszor i wielkie czystki, gdyż nie wiem, nie dałbym rady chyba po prostu postaci Puszka uśmiercić w fabule, więc Puszek normalnie będzie. Shortsów z Puszkiem to nie będzie, bo ale tą fabularnie w fabule Puszek pozostanie bez zmian, tak jak było wszystko zaplanowane, bo na sezon 5 jest już dawno zaplanowany. 5-lecie jest zaplanowane, 5-lecie będzie troszeczkę inaczej teraz wyglądać, ale to jeszcze kiedyś będę o tym może mówić. I tam jakieś przyszłe sezony ewentualnie, czy opowieści Puszka, które powstają, też normalnie będą iść swoim tonem narracyjnym, tak jak miały iść, tu się nic nie zmieni. Oczywiście będzie to dla mnie trudne i niełatwo będzie na pewno nagrywać, niełatwo będzie tworzyć tą fabułę, fabuła jest już stworzona, ale ją jakby przerobić na odcinki, bo Puszka już nie ma, ale to jest i chyba jedyne są to jakby miejsca, w których Puszek zostanie i Puszka nie mam zamiaru się nigdy na pewno z fabuły pozbywać. Tak samo choćby z kanału. Puszek na pewno będzie nieraz wspominany, bo jednak dużo wspólnego miał Puszek i ten kanał. Było go przecież zawsze dużo, pełno w intrach, jak jeszcze intro było, już intra nie ma.
Oj. Także no, uznałem za konieczność taki film nagrać. I myślę, że ostatnia kwestia, którą jeszcze muszę powiedzieć, o ile ktoś tego jeszcze słucha, to kiedy wracamy normalnie do tego naszego rytmu odcinków, który został przerwany. Odpowiedź brzmi: w przyszłym tygodniu, normalnie w sobotę, będzie już odcinek z Plants vs Zombies Plus i będziemy sobie jakoś z trudem, ale biec dalej. Będzie to na pewno dla mnie będzie bardzo trudne, dlatego chcę sobie jeszcze ten tydzień dać, bo na razie jeszcze nie jestem tak w pełni gotowy, żeby wrócić z odcinkiem takim zwykłym już jutro. Przecież jutro jest sobota, bo jednak no wiele straciłem w ten poniedziałek, bardzo wiele. No i nic chyba więcej już nie mam do dodania. Mogę Wam jedynie życzyć dobrego weekendu majówkowego, tak? I jak dobrze pójdzie, to za tydzień do zobaczenia w już tradycyjnym odcinku. No i do Puszka mogę jedynie powiedzieć, żeby biegał z innymi kotami za tym swoim tęczowym mostem i czasem na nas patrzył. Na razie.